Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek, wy oglądacie kanał Gruba Łuska i w dzisiejszym odcinku w skrócie opowiem wam, jak i na co złowiłem te wszystkie sandacze, które przed chwilą widzieliście. Mam nadzieję, że motor wam się podobał. Ja lubię klasykę. Dajcie znać w komentarzach, czy wy również. Ostatnie 2 tygodnie wędkowałem tylko i wyłącznie nocą, ze względu na to, że temperatury w Holandii często przekraczały 30 stopni w dzień. Do tego noc jest najlepszą porą na złapanie mętnookiego drapieżnika, czyli sandacza. Miejscowość, w której łowię, jest to nic innego jak Hellevoetsluis Louis. Możliwe, że to źle wymawiam, za co was przepraszam, ale wodę tą wybrałem nie przez przypadek. Przede wszystkim łowię na niej od 2015 roku, więc już parę lat. Po drugie, jest to jedna z najlepszych wód w Holandii na sandacza, okonia czy też szczupaka. Gdy na wodzie robi się spokojnie, ludzie przestają pływać łodziami, dzieciaki szaleć we wodzie, drapieżniki wychodzą na płytszą wodę, na plażę, na kamieniste rafy, które są tutaj przy brzegach i tam starają się napełnić swoje brzuchy, ganiając za drobnicą. Dlatego ja też wybieram takie same miejsca. Nocą najczęściej wędkuję na wodzie od 1,5 metra do 6 metrów i ulubioną techniką w tym roku, jak i najbardziej skuteczną, okazał się Vertical. Gumy, które najczęściej używam, są to Westin Tintes 15 cm oraz Quantum Pelagic 21 oraz 25 cm. Jeżeli chodzi o te drugie, są one już oryginalnie zbrojone, a waga ich nie przekracza 70 gram. Jeżeli chodzi o gumy z Westina, zbroję je sam główkami jigowymi na krótkich hakach oraz z wkrętką. Gramatura tych główek waha się od 20 do 60 gram. No i oczywiście, jeżeli jest to główka z wkrętką, to dozbrajam ją kotwicą z Gamakatsu na kółku łącznikowym oraz krętliku. Czasem, żeby przedłużyć to zbrojenie, dokładam agrafkę, wtedy ta kotwica po prostu jest kawałek dalej i te mniejsze rybki też zaczynają się wpinać. Wędka, którą używam, oczywiście jest to nic innego jak Westin W4 Vertical Jig. Gramatura do 52 gram, 185 cm. Wędkę tę pokazywałem wam już w poprzednim odcinku, jestem z niej mega zadowolony. Akcja super fast. Wędka jest bardzo cięta i czuła nawet na najdelikatniejsze uderzenie drapieżnika. Jeżeli szukacie dobrego kija pod werta, to ten oto kijek jestem wam w stanie polecić z czystym serduchem. Do kija zamontowany oczywiście multiplikator z Okumy, a na niego nawinięta plecionka z Hype Tackla 0,16, z której również jestem naprawdę zadowolony. Do plecionki przywiązany jest przypon fluokarbonowy z Gamakatsu o średnicy 0,42 mm, o długości około metra, zakończony porządną agrafką z tej samej firmy. Dobra, może dość już o sprzęcie, teraz podzielę się z wami, jak prowadzę przynętę. Sposób, który przynosi mi najwięcej efektów, jest to wpłynięcie na najpłytszą wodę w granicach 1,5 metra swoim kajakiem czy to bellyboardem i powolne przemieszczanie się w stronę głębszej strefy. Przynętę od razu opuszczam na samo dno. Po uderzeniu przynęty o dno powoli podciągam ją do góry na około 0,5 metra. W tym momencie przynętę zatrzymuję i staram się wykonywać jak najmniejsze ruchy wędką, tak by przynęta dosłownie zawisła we wodzie. Po przepłynięciu około metra czy też 2, w zależności od tego, jak szybko robi się głęboko, przynętę opuszczam z powrotem na dno i powtarzam czynność. Od czasu do czasu, trzymając przynętę nieruchomo, bardzo delikatnie, ale energicznie poruszam szczytówką w górę i dół. Nadaje to przynęcie oryginalnych ruchów w wodzie, często prowokuje sandacze. Jeżeli ta technika zawodzi, albo wiatr nie pozwala mi się ustawić kajakiem czy też bellyboardem w odpowiednim kierunku, pływam po wodzie wzdłuż opadającego dna, przynętę mam zawieszoną 0,5 metra nad dnem, podnoszę do metra i po sekundzie czy 2 opuszczam ją delikatnie na wysokość 0,5 metra. Czynność tę powtarzam do skutku lub znudzenia. Słuchajcie, często zdarza się tak, że po napłynięciu na rybę i pokazaniu jej przynęty ona uderza i nie udaje się nam jej wciąć. Wtedy najczęściej po prostu oddalam się od tego miejsca 5-10 metrów, biorę wędkę spinningową, gumę o podobnej kolorystyce i rzucam tradycyjnym opadem. Często to prowokuje sandacze do brania, nawet te przekute. W ten sposób przede wszystkim nie stoję rybie nad głową i ona raczej nie spodziewa się, że to jeszcze raz jestem ja. Pamiętajcie, że łowienie sandaczy nie należy do najprościejszych, a gum, jak i metod łowienia ich jest naprawdę bardzo dużo.
To, którą metodę wybierzecie wy, zależy już tylko i wyłącznie od was. Pamiętajcie przede wszystkim, żeby się nie zniechęcać, machajcie wędą, a ryby będą. Już na sam koniec podzielę się z wami jeszcze taką informacją, że już w niedalekiej przyszłości, najprawdopodobniej na początku albo w połowie jesieni, będziecie mogli ze mną tutaj połowić na kajakach. Ewentualnie będziecie mieli do wyboru bellyboarda. Będą na początek to wyprawy indywidualne, ale chciałbym z tym bardzo wystartować, ponieważ moim marzeniem jest zarabianie na mojej pasji i cieszenie się nią, dzielenie również z wami. Mam nadzieję, że to będzie chociaż dobry start do tego, co planuję w przyszłości tutaj osiągnąć. Jeżeli się podobało, łapeczki, pierdółeczki, a w następnym odcinku najprawdopodobniej ogromne szczupaki, no bo już trochę ich w tym roku wyjechało, a ja wam ich wcale nie pokazuję. To co? Do zobaczyska, miłego tygodnia. Elo!